Mówiono o nim po latach, że był połączeniem Schumachera i Villeneuve'a. Agresywny styl jazdy, często na limicie. W moim filmie o grupie C wspomniałem krótko o wypadku Stefana Beloffa, kierowcy, którego wyścig na Spa skończył się tragicznie. Postanowiłem przedstawić Wam w tym odcinku bliżej sylwetkę tego kierowcy. Kierowcy, który gdyby nie zginął, mógłby zostać legendą wyścigów. Miłego oglądania. Stefan Beloff urodził się 20 listopada 1957 roku w zachodnich Niemczech. W 1973 zadebiutował w klubie kartingowym Openrod, który znajdował się blisko jego rodzinnej miejscowości. W swoim pierwszym sezonie startów zajął 4. miejsce w klasyfikacji Mistrzostw Juniorów. Następnie został mistrzem Luksemburga. W sezonie 1980 został kartingowym mistrzem Niemiec. Po tym sukcesie Beloff dołączył do formuły Ford. Był to pierwszy krok z kartingu prosto do bolidu. Już w swoim debiucie na torze Hockenheim zajął 2. miejsce i pojawił się na radarze szefów zespołów. Dano mu szansę w klasie 1600cc, gdzie zdobył tytuł mistrzowski, wygrał wtedy 8 na 12 rund. W 1981 roku dołączył do niemieckiej Formuły 3 i od razu w tym sezonie zajął 3. miejsce w klasyfikacji wśród kierowców. Beloff szybko się rozwijał i już rok później dołączył do stawki Formuły 2, odnosząc ogromny sukces, gdyż wygrał w pierwszych 2 wyścigach sezonu. Gelassenheit auch bei Stefan Beloff. Neue Anweisungen vom Konstrukteur. Die Stoßdämpfer werden überprüft. Die letzte Runde läuft. Stefan Beloff fährt sein Rennen. Und den wenige beherrschen. Er ist ein Artist vor dem Sprung aus der Zirkuskuppel, aber ohne Netz. Stefan Beloff hat gesiegt. In einem Rennen der Menschen. Podczas wyścigu na Spa stracił panowanie nad pojazdem w zakręcie Eau Rouge i musiał się wycofać z wyścigu. Z bolidu wyszedł wtedy w ostatniej chwili, ponieważ dosłownie moment po tym w stojący samochód uderzył inny kierowca. Generalnie już na tym etapie był zewsząd chwalony, ale jego rywale zaś określali jego styl jako zbyt ryzykowny i niebezpieczny. Pod koniec 1983 roku Stefan Beloff został zaproszony na testy Formuły 1 do ekipy McLarena. Innymi kierowcami zaproszonymi na testy mieli być wtedy Martin Brundle oraz Ayrton Senna. Niemcowi udało się uzyskać 2. czas, ale niewiele gorszy od Brazylijczyka. Kommt die Leistung recht kräftig auf einmal und dadurch ist das Auto schon diffiziler zu fahren. Man muss jetzt schon etwas die Fahrweise. Ostatecznie trafił do ekipy Tyrrella i zadebiutował na początku 1984 roku. Średni bolid to średni sezon. Dopiero na Zolder po raz pierwszy w karierze zapunktował w Formule 1. Za to w Monte Carlo, startując ostatni, udało mu się wspiąć aż na 3. miejsce na podium w tym deszczowym wyścigu. Niestety zespół Tyrrella został zdyskwalifikowany z całego sezonu z powodu użycia zabronionej mieszanki paliwa i wody z aromatami, jakkolwiek dziwnie to brzmi, bo mogło to dawać korzyści w osiągach. Sezon 1985 okazał się ostatnim dla Niemca w królowej sportów motorowych. Stefan Beloff z pewnością miłował wyścigi długodystansowe. Brał udział w wielu z nich, w zasadzie od 82. W 1983 dołączył do serii World Sports Car Championship, gdzie zasiadł za kierownicą Porsche 956 Turbo. Podczas kwalifikacji do wyścigu o długości 1000 km na Nordschleife pobił rekord, ustanawiając czas okrążenia na 6 minut i 11 sekund. Było to wtedy coś absolutnie niemożliwego. Rekord był później niepobity przez ponad 30 lat. All eyes are on the Porsche's latest recruit, the exciting young Stefan Beloff, who had stunned the motor racing world with an incredible pole position time at the previous round at Silverstone. Minutes 16.85 seconds. During his drive round towards the start, where he will unleash the car on a really hot lap, likes the Nürburgring, he's performed very well in the Formula 2 races that have been held here. Getting into the slipstream of the Rothmans Porsche ahead of him.
Flying number 2, the Rothmans Porsche, with an incredible time of 6 minutes, 11.13 seconds, and Norbert Singer there looking justifiably pleased. Most certainly the fastest time ever to be recorded around the North Circuit here. 6 Minuten 11 Sekunden, die Stefan Bellof vor 30 Jahren brauchte, um beim Qualifying einmal die Nordschleife zu umrunden. Der legendäre Porsche 956. Es gibt Menschen, die 30 Jahre darauf gewartet haben, ihn hier... W tym samym roku udało mu się zwyciężyć na Fuji i w Kyalami, kończąc sezon na 4. miejscu. W 1984 roku za kierownicą Rothmans Porsche zdobył tytuł, a zwyciężył w aż 6 z 11 wyścigów w sezonie. Była to absolutna dominacja. Kolejny sezon, 1985, to ten pamiętny sezon. Bellof zasiadał w tamtym sezonie w słynnym Porsche 962. Nie był to zbyt udany sezon pod względem samych rezultatów. Co prawda w Mugello było P3, ale następnie dyskwalifikacja na Monzie oraz brak udziału na Silverstone i Le Mans, a także DNF na Hockenheim. Na ten pamiętny wyścig o długości 1000 km na Spa-Francorchamps zasiadał za kierownicą Porsche 956. Ten onboard pochodzi z samochodu Jackiego Xa. W zakręcie o róż prawy przód Bellofa uderzył w tył Xa i obaj stracili panowanie. To był koniec. Niestety Niemiec zderzył się czołowo ze ścianą, a następnie jego pojazd stanął w płomieniach. The view from the camera in X's car on the downhill run to Eau Rouge. A fire breaks out in the crumpled wreckage of Bellof's car. Zginął niedługo przed swoimi urodzinami. Miałby 28 lat. Stefan Bellof był znakomitym niemieckim kierowcą. W Formule 1 nie pokazał wszystkiego. Dopiero w wyścigach endurance udowodnił, że jest piekielnie szybki. Może to niestosowne porównania, ale brawura tego kierowcy, a także wyścigowy zmysł do bólu przypomina styl jazdy kilku współczesnych kierowców, jak na przykład Maxa Verstappena. Bardzo szkoda, że Bellof jest jednym z tych zapomnianych kierowców. Bez wątpienia, prędzej czy później, zostałby mistrzem Formuły 1. Warto znać historię takiego geniusza wyścigowego. Właśnie dlatego stworzyłem ten film. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Dzięki za oglądanie.